Za chwilę obejrzysz wybrane momenty z rozmowy z Wiktorem Obrokiem ze szkoły Off Master. Natomiast cały film znajduje się na drugim kanale i link w tym momencie wyświetla się tutaj w rogu ekranu. Serdecznie zapraszam. Według mnie YouTube jest robiony przez wideograferów samouków ciągle taki sam, ponieważ oni nawzajem się podglądają i im się wydaje, że oni idą do przodu, bo zrobią to samo, co kumpel na kanale zrobił. Zgadzam się w 100%. A jest dokładnie na odwrót. Masz zrobić coś innego niż ten kumpel na kanale, w innym klimacie, wtedy dopiero zrobisz krok do przodu. Więc tam, gdzie jest taka demokracja grup, to ona uśrednia bardzo twórców. A kiedy idziesz do szkoły filmowej, uczymy samodzielnego myślenia i włożenia własnej cegiełki w wizualia filmowe. Jeżeli widz ma myśleć i się zgubi, to stwierdzi, że film jest głupi, a nie on. Więc generalnie staramy się, aby widz się nie zgubił. I generalnie prowadzimy widza za rękę. Czyli ujawniamy po kolei pewne rzeczy, Tak, ale pilnujemy, gdzie ten widz jest emocjonalnie i pod względem wiedzy, żeby się nie zgubił. Pamiętam dokładnie, jak się wybił pewien film ślubny z Kanady bodajże, który został nakręcony przez psa. To tego nie słyszałem. No i właśnie, szok polegał na tym, że zamontowano psu kamerkę GoPro na kark tutaj. No i on sobie chodził po weselu. I okazało się, że to, co jego interesuje, to jest coś innego niż interesuje przeciętnego człowieka, no bo to jest pies. Poza tym na niego inaczej się reaguje, z innej perspektywy to opowiadał, oglądał. Okazało się, że film zmontowany z kamerki tego psa był absolutnym hitem i oglądało się go z niesamowitą fascynacją. No, także super. No, polecam. To jest inny sposób pokazania tej samej historii, ale z innej perspektywy. Jesteś jesteś wideograferem i twoim zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie, w jakim nastroju jest twój film. Czy on będzie nostalgiczny, czy on będzie wesoły, czy on będzie kolorowy, czy będzie bardziej monochromatyczny, czy będzie jasny, czy będzie ciemny, co ma znaczenie też co do pory, kiedy będą oglądać, bo jasne filmy dobrze się ogląda w dzień, ciemniejsze wieczorem, no bo wtedy cię nie razi. Czyli ten nastrój może być różny. Na przykład masz do zrobienia scenkę kuchenną i ta kuchnia może być na jasno poświecona, taka super biała, świetlista, a może być też taka ciemna i klimatyczna. I to też ma znaczenie, prawda, jak wybór. Skoro zadajesz sobie pytania i kluczem do bycia profesjonalnym filmowcem jest znać odpowiednią ilość pytań, na które musisz odpowiedzieć, bo wtedy zaczynasz mówić, ok, to będzie taka lampa, taka kamera, taki ruch kamery, taka optyka. W filmie chcesz kogoś czegoś nauczyć, przeprowadzić od punktu A do punktu B, tylko on ci musi na to pozwolić, on musi zostać z tobą. Z tobą, nie? Tak. No to ja ci od razu powiem, tak, bo nie ma przepisu na dobry film, ustalmy, prawda? Jakby jak są, to one są podawane żartobliwie. Jest taka zasada best shots first, czyli pokaż, zalegitymizuj się jakością już na początku i nie rób filmu pod tytułem poczekaj, to się rozkręci. Czyli na początku musi być naprawdę fajna scena, która pokazuje, że wiesz, co robisz. To jest pierwsze. Ten bohater nasz musi mieć jakieś przeciwności. Znaczy my musimy rozumieć, kim on jest i na czym mu zależy, do czego zmierza oraz co mu w tym przeszkadza. I zainteresowanie będzie wtedy, kiedy wiemy, że nie mamy pewności, czy on pokona te przeciwności i jak to się wszystko skończy. Ale musimy rozumieć, o co mu chodzi tak naprawdę. Film to jest światło, które wygląda dobrze, część z niego jest zmotywowana, część z niego jest nieumotywowana, to jest twoja decyzja, jakie będzie, ale zrób tak, żeby widz się nad tym światłem nie pochylił. Znaczy, najważniejszym zadaniem ma nie być czuć lampy. Jak czujesz lampę, to czujesz film. Jeżeli mówimy pomysł, to o czym ten film jest i dlaczego ten film powstaje. No, podaj mi przykład pomysłu na film. Na przykład chcesz zrobić film o czym? Z mojej branży? No, jak rozwinąć kanał na YouTube. Jak rozwinąć kanał na YouTube. Więc jeżeli to będzie 5 porad w 30 sekundach, jak rozwinąć kanał na YouTube, no to tutaj jakby nie ma stricte pomysłu, ale jakby przeprowadzić historię człowieka, który chce ten kanał na YouTube rozwinąć, ale przede wszystkim stawia sobie za cel. Hej, słuchajcie, mój kanał ma teraz tyle, chcę, żeby miał tyle, więc wprowadzam to i to i mam nadzieję, że się uda, czyli przedstawia swoje chęci, swoje marzenia, ma pewien konflikt, problem, prawda, bo po drugiej stronie ktoś jest, kliknął czy nie kliknął, jakby możemy przejść jego butami pewną tą historię, to wtedy to jest dużo wartościowsze niż takie powiedzenie na wprost. Czy robić tą inżynierię wsteczną oświetlenia? Nie.
To nie warto, to trzeba robić. To jest obowiązkowy element edukacji, że bierzemy kadry z filmów, które chcemy odzorować i próbujemy stworzyć podobny nastrój, podobny feeling, najlepiej sprzętem, który my mamy, bo na pewno użyjemy jednostek oświetleniowych innych niż były tam na planie. Ale generalnie 90% świeceń jesteś w stanie odtworzyć jedną lampą i 2 lustrami. Bez emocji, bez efektu wzruszenia, zaskoczenia, złości, miłości, jakiejś nostalgii. Nie ma filmu. Film jest pusty. Film jest o niczym. Film jest po nic. Generalnie definicją rozrywki jest dostarczenie emocji. I czy lubisz horrory, czy lubisz komedię, to znaczy, że lubisz dany typ emocji. W horrorze lubisz się bać, w filmach romantycznych lubisz się wzruszyć, lubisz przeżyć jakąś historię. Jedni czytają Harlekiny, inni czytają jakieś tam, wiesz, Grahamy Mastertony. I o to chodzi, że film zawsze ma dostarczać emocje i najgorsze są te filmy, które są tego wyzute, pozbawione. Więc generalnie, kiedy powstaje film, albo kiedy go piszemy, Czyli zrób wszystko, żeby tylko mnie nie zadajemy zanudzić. pytanie, gdzie są emocje, z czego wynikają emocje, bo jeżeli z niczego nie wynikają emocje, znaczy, że ten film nie ma sensu, aby powstawał. Najważniejsze w edukacji jest to, żeby oglądać dobre rzeczy i próbować się na nich opatrzyć, bo to widać, kiedy operator jest opatrzony, a kiedy nie jest opatrzony. I wydaje mi się, że dużo youtuberów stwierdza, to nie jest w ogóle dla mnie takie wielkie kino. Okej, nie musisz robić, nie wiem, tam Helikoptera w ogniu czy Harry'ego Pottera. To nie o to chodzi, że masz to odtworzyć, tylko masz zrozumieć, z czego wynika ten klimat, bo jesteś w stanie większość ustawień wąskich, YouTube'owych zrobić dokładnie tak, jak byłoby one zrobione w profesjonalnym kinie, bo to jest schemat relatywnie łatwy do odzyskania. Generalnie, dobry mikroport. Mata LEDowa, tak jak powiedziałem. Kamera, nieważne czy to jest, znaczy teraz to już tylko bezlusterkowiec, żadnych lustrzanek. Lustrzanki dla filmu nie istnieją, to jest przestarzała produkcja, która będzie wycofywana. Przede wszystkim ich problem polega na tym, że to jest pochodna adaptacji jeszcze aparatów na kliszę fotograficzną. Ponieważ to już nie jest potrzebne, obiektywy, które są tworzone na potrzeby bezlusterkowców, są lepsze technologicznie. Cyfrowy obrazek, który jest taki super ostry, wcale nie jest aż taki pozytywny. Znaczy, nie jest atutem ostrość ekranu. Ostrość obrazu nie musi być atutem, to jest tylko cecha. To, co robi TikTok, jest rzeczą generalnie najgorszą, jaka może nas spotkać. Dlatego, że to jest już doprowadzanie wyłącznie treści w puencie i tylko i wyłącznie pakowanie samych fajerwerków, samego mięsa, samych smaczków, i co może dla zjadacza tego internetu może być atrakcyjne na początku, jednak jest niesamowicie wyniszczające mózg, bo żeby nastąpił storytelling, musi być jakieś wprowadzenie, jakieś zaznajomienie się, musi być jakiś skok emocji. Musimy zacząć z pewnego poziomu, przejść przez inne. A TikTok jest tak skonstruowany, że on cały czas do ciebie krzyczy. Jest jak ta reklama między filmem, który cały czas jest na maksymalnym po prostu takim hypie, nie? Więc wracając do storytellingu. Storytelling to jest opowiedzenie historii, która przeprowadza nas przez pewną odkrycie, przemianę, dostarcza jakichś przemyśleń, refleksji, jak każda sztuka. Po prostu trzeba sobie na to dać pewną przestrzeń czasową. I trudno powiedzieć, żeby książka miała być bardziej czy mniej wartościowa, jeżeli jest większa, krótsza albo dłuższa, ale wiemy, że większe na nas wywrze wrażenie Władca Pierścieni przeczytany w 3 tomach niż króciutkie Solaris, które też jest napakowane informacjami, ale generalnie szybciej przemija, nie? Ustalono, że jakaś tam długość filmu kinowego jest optymalna i wtedy to się dobrze ogląda, że jak jest za długi, to jest źle, jak za krótki, to też jest źle. To też jest źle. Widz ogląda film linearnie i opowiada, nieważne co ty sobie w historii wiesz, ważne jak dasz ją, to widz sobie to musi wyłuskać. Najpierw jest jakiś wstęp i on próbuje się domyślić, jakoś zgadnąć, wywnioskować, kiedy to się dzieje, co się dzieje, dlaczego. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, kim jest ta osoba, na którą teraz patrzę, plecy, nie? Jakby ktoś się budzi, nie wiem, Bohemian Rhapsody dopiero co oglądałem i zawsze mnie interesuje, jak się film zaczyna, nie? I tam właśnie zaczynał się pewną klamrą, a potem mamy tego bohatera, a on tyłem jest do nas, nie? I zaraz się buduje zainteresowanie, no ale jaki on jest z przodu, a co sobie myśli, a na jakim jest etapie, prawda?
Jeżeli szukasz inspiracji dla siebie, to albo to są myśli, które widzisz, że nie są wyrażone wokół ciebie, masz coś do powiedzenia i nikt o tym nie mówi, prawda? Albo masz coś do powiedzenia i inni o tym mówią w inny sposób, chcesz pokazać inny kąt i inny sposób postrzegania, a czasem jest tak, że coś cię zainspiruje w danym momencie. Zaleca się na przykład, wiesz, nawet wyobraźnia. Bierzesz gazetę, czytasz tylko nagłówki i wyobrażasz sobie, co za tym nagłówkiem może być. Oczywiście nie onecizmy i jakby internetowe clickbaity, tylko dobrą prasę bierzesz i czytasz historię. I okazuje się, że na stworzenie jakiegoś felietonu albo na stworzenie po prostu wpisów w gazecie, że coś się wydarzyło, też ta historia musi być na tyle ciekawa i porywająca, więc wiele osób na tej bazie tworzy swoje historie. Czarny kajecik jest absolutną podstawą, tam sobie zapisujesz wszystkie przemyślenia, jeżeli ci się wydaje, zapamiętam, zwłaszcza jak się człowiek idzie spać i nie, to trzeba zapisać. Dużo wynika, dobry filmowiec swój workflow opiera przede wszystkim na rozmowie i na słuchaniu ludzi. Przede wszystkim nie na gadaniu do nich, tylko na słuchaniu, więc jeżeli chcesz opowiedzieć fajną historię, zacznij słuchać fajnych historii. Spotykaj się z ciekawymi ludźmi, zadawaj im pytania, babciu, dziadku, wujku, co się niezwykłego wydarzyło u ciebie i na pewno życie pisze najlepsze scenariusze. Właśnie, bo im jesteśmy starsi, tym nasz ten umysł kreatywny troszkę tutaj się uspokaja, Ale a trzeba to naciągać. My mamy taką zabawę, zmień bohatera z dobrego na złego, nie? I najpierw dziewczyna biegnie przez park goniona przez mężczyznę. No to jest dobra, bo ucieka. Ale okazało się, że ona go okradła. No to jest zła. Ale okazało się, że ona mu okradła broń. No to jest dobra. Ale okazało się, że on tą bronią chciał bronić swojej rodziny. No to jest zła. Rozumiesz? I jakby dodając raz w razie, można było to rozbudowywać tą historię, ale okazało się, że spadł w siano, a tam były widły. Oglądasz filmy i inspirujesz się wizualnie, jak one są stworzone i próbujesz stworzyć coś swojego i taka jakby kradzież czyichś sposobów pokazania obrazu jest naturalna. I to się nazywa praca na referencjach i prawda jest taka, że kiedy chcesz odzorować identycznie czyjś kadr, to i tak ci wyjdzie inaczej. Ale dobrze jest zacząć od czegoś. I ci, którzy tworzyli kanony piękna filmowego, jakby bardzo oryginalne kadry, to często oni się wzorowali na obrazach, nie? A my się wzorujemy teraz na nich i zawsze jest coś tam źródło wcześniej przed nimi. I rzadko kiedy ktoś tworzył rzeczywiście całkowicie własną estetykę. No nie, Wes Anderson jest taki charakterystycznym twórcą, że te jego płasko poświecone, mocno takie kolorowe, pudrowe te filmy, to jest bardzo wyraźny jego sposób pokazania, nie, tego wizualnego. Ale ogólnie tak, oglądamy czyjeś filmy, mówimy, o to mi się podoba, stop klatka do pamiętniczka i wrócicie do tego wtedy, kiedy będzie wam Czyli potrzebne. zapisujesz na przykład stop klatki? Tak, jak najbardziej. Mam foldery z inspirującą muzyką, mam foldery z inspirującymi zdjęciami, mam foldery z inspirującymi tymi artykułami różnymi, ale przede wszystkim mam olbrzymi folder z klatkami filmowymi, które zrobiły na mnie wrażenie. Super.